Dobry wieczór kochani, witajcie na kolejnym odcinku na naszym kanale. Wiem, że jest ciemno, bo jest godzina 24. Ja właśnie wróciłem z nocnego grzybobrania. Dzisiaj w sumie znaleźliśmy kolczaki obłączaste. Musiałem sobie zerknąć do telefonu na nazwę, bo ciężka jest do zapamiętania. Pamiętam, że grzybek jest bardzo podobny, znaczy nie jest tak bardzo podobny, ale możemy go pomylić z kurką, jeżeli ktoś się nie zna tak dobrze. Oczywiście grzyb jest jadalny, można go sobie zrobić z jajecznicą, czy nawet go ususzyć i dodać sobie później na przykład do zupy. Do tego znaleźliśmy dzisiaj dwa kozaczki brzozowe. Oczywiście w zeszłym odcinku też bardzo Was przepraszam, pomyliłem się, to nie były podgrzybki faktycznie, tylko owszem również kozaczki brzozowe, czyli tak zwane brzozaki. No co, może nie jest podobny, ja na pierwsze takie moje skojarzenie przyszło mi, że to po prostu był podgrzybek. Lata już nie byłem na grzybach, dopiero zaczęliśmy niedawno, w tym roku powiedzmy dopiero chodzić. Więc mój błąd, bardzo Was za to przepraszam i obiecuję poprawę. No, słuchajcie, dzisiaj nie znaleźliśmy jakoś bardzo dużo grzybków, niestety. Może też pogoda nam nie dopisała, może też temperatury nie są odpowiednie. Przez ostatnie parę dni no też nie padał deszcz, więc po prostu chcieliśmy też w jakiś sposób urozmaicić sobie czas, no i po prostu się wybrać nawet na takie właśnie wieczorne oczywiście zwiedzanie lasów, bo tak to też można nazwać. Sarenki były, dzików na szczęście nie spotkaliśmy, były myszki jakieś tam kurcze leśne, no i jakoś tak czas nam zleciał, że te 2-3 godzinki bardzo szybko nam zleciały. Słuchajcie, to, że nie znajdziemy czasami jakichś tam powiedzmy grzybów, które bardzo byśmy oczekiwali, tak jak ja bardzo dzisiaj nastawiłem się na prawdziwki, powybraliśmy się do całkowicie innego lasu, żeby koniecznie właśnie znaleźć jakieś tam prawdziwki. Bardzo dużo było kani, tylko że kanie były małe, więc też brałem pod uwagę to, że no małych niekoniecznie chciałbym zbierać, tylko chciałbym takie troszeczkę większe. Ja też sobie zdaję z tego sprawę, że nie wszyscy muszą się znać na grzybach. Ja też nie znam się tak dokładnie, czasami też pytam mojej mamy, czy oczywiście zebrałem jakieś dobrej gatunki grzyby. Ja też na przykład gołąbków nie zbieram, bo po prostu nie wiem, czy to jest dobry grzyb, czy nie. Rydze potrafię rozróżnić, prawdziwki, podgrzybki. No to tu ostatnio powiedzmy, że się pomyliłem, więc też Was też przepraszam. Kozaczki to jest taki, wiecie, czerwony kozak to jest taki klasyk, że tak powiem, tutaj w lasach, które ja tutaj mam w okolicy, więc też powiedzmy, że jest to dla nas taki bardziej klasyczny grzyb tutaj w moim regionie. No i przede wszystkim chciałbym jakby Wam też tutaj napomnieć o tym, że żeby się po prostu nie poddawać, żeby poczekać też na dobry okres i mieć troszeczkę więcej cierpliwości. Kochani, nocne grzybobranie to też nie jest taka prosta sprawa. My dzisiaj uzbroiliśmy się w takie lampki po prostu zwykłe, czołówki. Ja kupiłem sobie w Decathlonie. Tu Wam, widzicie, czerwona lampka, nie chcę Wam bardziej świecić, żeby po prostu tutaj nie prześwietlić nagrania. Lampka czołówka, kupiłem sobie w Decathlonie, zapłaciłem 30 euro za lampkę, która ma 300 lumenów. Czy dobra, czy niedobra? Powiem Wam tak. Nocne, bo to mówię o nocne zbieranie grzybów wygląda w taki sposób, że dosłownie, tu Was zaskoczę, ale nie trzeba szukać grzybów, żeby się znalazły same. Wystarczy, że zaświecicie sobie tą lampkę i faktycznie jest tak, że światło odbija się bardzo mocno od tych grzybów. I wystarczy tylko się rozejrzeć dookoła i sobie podejść. I faktycznie jest tak, że te grzyby widać już z daleka
i wystarczy tylko sobie właśnie podejść i sprawdzić, co to jest za grzyb. Oczywiście wiele grzybów się okaże, że to są tak zwane psiuki, czyli grzyby niejadalne lub trujące, jakieś tam się okaże, co znaleźliście. Dzisiaj spotkaliśmy 2 kubki grzybów opieniek, ale nie zebrałem ich, bo w sumie nie nastawiałem się bardzo na opienki. Też Natalia nie chciała opieniek zbierać, bo nie chce nam się marynować. Wolimy sobie zrobić zupę albo jakiś sosik. A do takich zupek albo sosików najlepsze są prawdziwki, borowiki, kureczki, jakiś tam podgrzybek, ewentualnie właśnie kozak czerwony. To są takie w sumie grzyby, które my najbardziej jakby wyszukujemy, a na resztę tak niekoniecznie patrzymy. Nawet jak widzimy kanię, to niekoniecznie ją zabieramy. Chociaż ostatnio zebraliśmy kilka sztuk. Wiem, gdzie jest miejsce takie, że już tam rośnie około 30-40 kań. Już są takie około 30 cm wysokie. Bardzo fajnie, ładnie rozłożone. Ale jeśli przyjdzie nam ochota właśnie na takie oszukane schabowe, to może wezmę tam 5-6 sztuk, nie więcej, bo uważam, że powinniśmy zbierać grzybów oczywiście tyle, ile powinniśmy zużyć, nie brać nigdy nadmiaru, bo ja wiem, zapasy zapasami, ale też kurczę, że tak powiem, bez przesady. No i co? Nie będę wam tutaj przedłużał, bo to moje światło z lampki tutaj w samochodzie też nie jest jakieś cudowne. Dziękuję za to, że byliście, że oglądaliście, że mnie wysłuchaliście przede wszystkim. No i co? Nie traćcie nadziei, zbierajcie grzyby, bo mamy jesień. Dlatego też do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!